Witam Was serdecznie. Dziś pokażę Wam Huawei EST 8121. Telefonik dość o sporych wymiarach. W tym przypadku pochodzi z 2012 roku. Jest dość młodym telefonem, w sumie widać to po wyglądzie. Jest taki bardziej nowoczesny, bardzo zbliżony do tych stacjonarnych telefonów, tych nowoczesnych, przenośnych. I tutaj widzimy na tylnej ściance obudowy otwory na główny głośnik. Następnie u samej góry widzimy otwory na naszą smycz. Na pierwszej bocznej ściance tutaj nie mamy nic. Na drugiej bocznej ściance widzimy gniazdo słuchawek. I tutaj oczywiście na samym dole mamy gniazdo na nasze USB i tutaj gniazdo na nasze ładowanie. Oczywiście jest specjalny taka stacja ładowania. Wkładamy sobie telefonik i ładujemy nasz telefon w tej właśnie stacji. I teraz sobie ściągniemy baterię, klapkę i zobaczymy tutaj oryginalną bateryjkę w tym telefonie. W tym przypadku zobaczcie sobie, tak ona wygląda. Huawei HB-C8 5S i posiada 850 mAh. Taka bateria wytrzymywała spokojnie długo w tym telefonie, dlatego że nie posiada tutaj telefon nadzwyczajnych funkcji, opcji. Tutaj widzimy wyprodukowana w Chinach. I zobaczymy sobie pod nalepką e-mail. W tym przypadku Huawei, tak jak powiedziałem, model ETS 8121. Tu jeszcze widzimy e-mail naszego telefonu i wyprodukowany oczywiście w Chinach. W tym przypadku widzicie, jest telefonik brandowany przez sieć Plus. Także wydawałoby się, że to jest właśnie marka plusowa, a jednak nie, bo brand jest Plus i połączony właśnie z Huawei w tym przypadku. I czekamy sobie, aż telefon się tutaj uruchomi. I wchodzimy do menu, mamy wiadomości. Napisz nową wiadomość i piszemy sobie wiadomość. Dość wygodnie się pisze SMS na tym telefonie oczywiście. Bardzo miękko, są bardzo duże klawisze widoczne, ale w tym przypadku oczywiście klikają. Jeśli ktoś tego nie lubi, to oczywiście będzie się wkurzał, ale inne osoby pewnie będą zadowolone z tego telefonu, gdyż właśnie posiada bardzo duże klawisze i wygodne. I tutaj jeszcze znajdziemy, zobaczmy książkę telefoniczną, historię naszych połączeń, aplikacje, ustawienia telefonu, plus mega, no i tyle w sumie. Bardzo mało opcji. Wejdziemy sobie w aplikację. W aplikacji mamy tylko i wyłącznie alarm, czyli nasz budzik, ustawienia telefonu, ustaw dźwięki, ustaw połączenia, czas, datę, język, usługi sieci, zabezpieczenia, wersja, blokadę klawiszy, tutaj bezpieczeństwo, ustawienia naszego dzwonka, dźwięk dzwonka.
I to tyle jeśli chodzi o dzwonki. Jest co wybierać. No, z 2012 roku telefon i dzwonki ma naprawdę bardzo tutaj słabej jakości, bo tylko monofonie. No ale oczywiście w tym przypadku, jeśli chodzi o bardziej taki telefonik stacjonarny, to naprawdę dzwonki bardzo przyjemnie się tutaj słucha. I co tu jeszcze moglibyśmy zobaczyć? No chyba już tyle. Usługi sieci. Wybór sieci automatyczny, ręczny. No i to wszystko jeśli chodzi o ten model telefonu, a teraz zabierzemy się do demontażu i montażu właśnie tego modelu Huawei. I ściągamy tę klapkę, wyciągamy naszą bateryjkę, karty SIM jeśli oczywiście jest, bo musi być. I teraz odkręcamy nasze 4 śrubki. Zobaczcie, w tym przypadku mamy 4 śrubki, tu jest jedna, druga, trzecia, czwarta śrubka. W tym przypadku są to śrubeczki gwiazdkowe, ciut mniejsze jak w Nokii 3310. Już mamy drugą śrubeczkę, teraz lecimy z trzecią śrubeczką i z czwartą śrubeczką. Sobie te wszystkie na bok odłożymy. Tu jeszcze nam dwie nie wyskoczyły, tutaj dość oporowe są. Jedna już jest, jeszcze ostatnia. I ostatnia śrubeczka już wyszła. I teraz zobaczcie, podwadzamy tą całą przednią obudowę, oczywiście w takim miejscu, by tutaj najlepiej nam wyszedł to płaskie narzędzie plastikowe, otwierak tak zwany. I tutaj sobie szukamy miejsca, może tutaj między tymi. Spróbujemy sobie być może albo gdzie indziej. Ale chyba najlepiej będzie od samego dołu. Zobaczcie, w tym przypadku tutaj. O, i już nam puszcza, widzimy. Sobie idziemy do samej góry z jednej strony, no i z drugiej strony. Ale w tym przypadku widzimy, że już nam się tutaj odłączyło. I tu widzimy teraz płytę główną wraz z naszym głośniczkiem, który jest połączony na stykach naszej płyty. I tu sobie jeszcze możemy odkręcić nasz głośniczek. Tutaj w tym miejscu jest śrubeczka. Odkręcamy sobie. Odkładamy na bok i zobaczcie, tutaj możemy podwadzić. I tu jest taki ogromny głośnik. Zobaczcie, jakby taki głośnik użyć na przykład w Sony Ericssonie K800, ale dawałoby taki głośnik odpowiednio stuningować. Naprawdę bardzo duży głośnik, jeśli chodzi o ten model telefonu. Zobaczcie, tutaj w tym przypadku w korpusie znajduje się tutaj mikrofonik, antena zasięgowa w tym przypadku tutaj wyciągamy sobie w bardzo prosty sposób, ale my tu sobie położymy na bok. Zobaczcie sobie w tym przypadku, jak bardzo się tutaj uszkodził. No, oderwał się kabelek od naszego lutu. W tym przypadku bardzo słabo tu jest przez producenta przylutowane, tak jak być powinno. No i tutaj jeśli chcemy wymienić naszą płytę główną, bądź po prostu sprawdzić sobie, czy wszystko działa prawidłowo, to tutaj mamy kolejną śrubkę. Odkręcamy sobie tą śrubeczkę. Tutaj ona jest troszkę mniejsza jak te wszystkie. I teraz zobaczmy, podwadzamy sobie tą całą płytę w takich miejscach, by nie uszkodzić tutaj żadnych elementów na płycie głównej. Tutaj musimy tą blaszkę podwadzić. Tutaj zobaczmy. Jeśli blaszka już wyszła, to teraz sobie po prostu wysuwamy. I tu jeszcze nasz mikrofonik podtrzymujemy, by nie oderwać od naszych ścieżek. I to wszystko tak naprawdę. Zobaczcie, tu jest ten przód tego telefonu. Tutaj na kabelkach wszystko mamy. I jeśli chcemy tu jeszcze wymontować nasz wyświetlacz, to też bardzo prosty sposób. Zobaczcie, tu jest rameczka. Podwadzamy sobie tą rameczkę. Tu jest druga blokada. No i już nasza rameczka odeszła bardzo prosto. I jeszcze nasz wyświetlacz. Nasz wyświetlacz też tutaj możemy podwadzić. Ale oczywiście robimy to delikatnie.
O, jak widzicie, w tym przypadku też łatwo nam poszło, ale pamiętajcie, że tutaj po bokach z dwóch stron są taśmy, mocne taśmy dwustronne. Pamiętajcie, by uważać, by tutaj nie dawać sobie na sam dół, od samego dołu zaczynać, tylko od samej góry, dlatego tutaj są taśmy. I jak widzicie, w tym przypadku musimy niestety nasz wyświetlacz lutować, by go naprawić, jeśli chcielibyśmy wymienić na nowy wyświetlacz. No i teraz składamy ponownie nasz telefon w odwrotnej kolejności. Ja tylko sobie pójdę i przylutuję ten głośniczek, żeby miał po prostu z głowy. I tutaj sobie przylutowałem już nasz głośnik. Myślę, że wytrzyma. Tak troszkę nieprofesjonalnie, ale nie mam akurat topnika, żeby tak fajnie tu rozprowadzić. Tak czy inaczej, ważne, że działa. I teraz sobie to nakładamy z powrotem. Tutaj naklejamy taśmę dwustronną, by wzmocnić tutaj nasz wyświetlacz i nam się tutaj nigdy nie odklejał. Dla pewności tutaj jedną dajemy tasiemkę, tutaj dajemy drugą. Tutaj zobaczcie. I sobie te tasiemki tutaj wyciągamy. I sobie tutaj odklejamy nasze tasiemki. Tutaj jedną i drugą. I drugą tasiemkę. I teraz sobie przyklejamy nasz wyświetlacz już troszkę na stałe. W tym samym miejscu, w którym się znajdował. Troszkę go delikatnie mocniej mocujemy. Jeśli już jest, to teraz nakładamy z powrotem naszą ramkę. Tutaj widzimy, w tym miejscu się znajdowała. Tutaj, jeśli chodzi o te blokady tutaj z dwóch stron, pamiętajmy o tym, by je troszkę odgiąć w przeciwnym kierunku do płyty głównej. Tylko dlatego, by tutaj lepiej jeszcze trzymało nasz wyświetlacz. O, jest ok z wszystkich stron. No i wszystko już tu gra. No i teraz będziemy tutaj moje filmiki z udziałem Nokii, z Sony Ericssonów, Siemensu, Motorola i innych ciekawych telefonów klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego telefonu zobaczcie sobie pod tym filmem. Cześć!